Francuzi, Belgowie, Holendrzy, Norwegowie, a nawet Brytyjczycy. To oni do ostatniego dnia najbardziej zawzięcie bronili Hitlera w ruinach Berlina. W dzisiejszym filmie dowiecie się, jak zachodnie narody tworzyły elitarne oddziały Waffen-SS i ginęły za Führera. To historia, o której zachodnie podręczniki milczą, ale której nie można przemilczeć. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Był koniec kwietnia 1945 roku. Stolica hitlerowskiej III Rzeszy była już morzem ruin i gruzów. Wszędzie widać było pożary i trupy poległych obrońców. Naloty sowieckiego lotnictwa i nieustanny ostrzał miasta przez sowiecką artylerię zrobiły swoje. Okrążony przez Armię Czerwoną Berlin rozpaczliwie usiłował się jeszcze bronić, pokładając nadzieję w tych formacjach, które najbardziej zaciekle walczyły z nacierającym wrogiem. Najważniejsze były wśród nich jednostki SS, wprawdzie już mocno zdziesiątkowane, ale nadal gotowe walczyć z nacierającymi Sowietami. Służyli w nich nie tylko Niemcy i Austriacy, ale także przedstawiciele wielu innych narodowości. Było nawet tak, że te narodowości miały swoje własne jednostki Waffen-SS. Wprawdzie na początku wojny SS była czymś w rodzaju Gwardii Królewskiej o absolutnej germańskiej czystości, ale później ta reguła przestała już obowiązywać i tworzono jednostki Waffen-SS złożone z cudzoziemców. Werbowano do nich kandydatów w wielu okupowanych przez Niemców państwach. We Francji szukano ich między innymi wśród członków organizacji Christus Rex, w Belgii wśród członków Flamandzkiego Związku Narodowego, a w Holandii wśród członków Narodowo-Socjalistycznego Ruchu Holenderskiego. W ocenie Niemców członkowie tych organizacji reprezentowali poglądy narodowo-socjalistyczne. Ważną częścią prowadzonej akcji werbunkowej do cudzoziemskich jednostek SS były także działania niemieckiej propagandy. Ta ostatnia wmawiała młodym ludziom w okupowanych krajach, że jednostki Waffen-SS to formacje, które wezmą udział w antybolszewickiej krucjacie. Pierwszą jednostką Waffen-SS, której służyli cudzoziemscy żołnierze, była 5. Dywizja Pancerna SS Wiking. Służyli w niej między innymi Norwegowie, Finowie, Duńczycy, Holendrzy i Belgowie. Dywizja ta w czerwcu 1941 roku, wchodząc w skład niemieckiej grupy Armii Południe, wzięła udział w ataku na Związek Sowiecki. Potem walczyła na Kaukazie, gdzie walki z racji trudnego terenu były najtrudniejsze. Po klęsce Niemców pod Stalingradem dywizja Wiking toczyła ciężkie walki odwrotowe. W grudniu 1943 roku razem z brygadą SS Wallonien, złożoną z Belgów, znalazła się w sowieckim kotle pod Czerkasami. Dzięki ogromnemu poświęceniu i odwadze obie jednostki wyrwały się z sowieckiego okrążenia, ponosząc jednak spore straty. Gdy w czerwcu 1944 roku zaczęła się sowiecka operacja Bagration, dywizja Wiking, wycofana wcześniej na tyły, ponownie została ściągnięta na front. Walczyła na najtrudniejszych jego odcinkach, między innymi w rejonie Białegostoku i Brześcia. Jedna z kompanii Wikinga wzięła udział w tłumieniu walk powstańczych na warszawskim Mokotowie.
W grudniu 1944 roku dywizję Wiking skierowano na Węgry, gdzie miała odblokować okrążony już Budapeszt, ale nie zdołała tego dokonać i wycofała się do Austrii, zamierzając bronić Wiednia. Gdy wojna dobiegła końca, SS Wiking przedostała się w rejon Walkersdorfu w austriackiej Styrii i tam poddała się Amerykanom. Podobną jednostką jak dywizja Wiking była druga dywizja grenadierów pancernych SS Nordland. Została ona utworzona w lutym 1943 roku i była jedną z najbardziej międzynarodowych jednostek Waffen-SS. W jej skład weszli Duńczycy, Norwegowie, Szwedzi, Szwajcarzy, Holendrzy, a nawet trochę Węgrów i Rumunów. We wrześniu 1943 roku dywizja Nordland została wysłana do Chorwacji, gdzie walczyła z komunistyczną partyzantką Tito. W styczniu 1944 roku grenadierzy z Nordland wzięli udział w walkach frontowych w rejonie Leningradu, a potem Narwy. Pod tą ostatnią miała miejsce niezwykle zacięta bitwa, którą eksperci bardzo często określają dzisiaj jako bitwę europejskiego SS. Oprócz grenadierów z Nordland wzięli w niej udział żołnierze Ochotniczej Brygady Grenadierów SS Nederland oraz żołnierze estońskiej 20. Dywizji Grenadierów SS. W rezultacie tej bitwy wszystkie jednostki SS biorące w niej udział zostały zepchnięte na tereny Łotwy. W lipcu 1944 roku w wyniku ofensywy Bagration w Kurlandii okrążonych zostało ponad 500 000 niemieckich żołnierzy. Znaleźli się wśród nich także żołnierze dywizji Nordland. Po ciężkich walkach, jakie miały tam miejsce, dywizja Nordland została przetransportowana z portu w Lipawie do Szczecina. Gdy dokonano jej uzupełnień, weszła w skład II Armii Pancernej SS, która walczyła na Pomorzu Zachodnim. W marcu 1945 roku, po tym jak dywizja Nordland doznała dużych strat, uzupełniono ją żołnierzami 33. Dywizji Charlemagne, hiszpańskiej 101. Kompanii Ochotniczej SS, dowodzonej przez kapitana Miguela Esquera oraz żołnierzami Wolnego Korpusu Brytyjskiego. I dopiero po tych uzupełnieniach przerzucono ją w rejon Berlina, gdzie usiłowała powstrzymać sowiecką ofensywę. Ale wskutek ogromnej przewagi Sowietów wycofała się ona do miasta. Niektóre jej bataliony wzięły udział w obronie dzielnicy rządowej, dokonując wielu udanych kontrataków. Po samobójstwie Hitlera dowódca dywizji generał Gustav Krukenberg nakazał jej pododdziałom wycofanie się w kierunku Łaby i poddanie Amerykanom bądź Brytyjczykom. Ale tylko kilku kompaniom z dywizji udało się tego dokonać. Jedną z nich była kompania Szwedów dowodzona przez Hansa Gusta Perssona. Bardzo ciekawą jednostką SS była wspomniana już przeze mnie 33. Dywizja Grenadierów Pancernych Charlemagne. Powstała ona latem 1943 roku na bazie ochotniczego francuskiego pułku SS. Najpierw była jednak brygadą, a dopiero potem przemianowano ją na dywizję. Wiosną 1945 roku Charlemagne walczyła na Pomorzu w rejonie miejscowości Bincze i Karlino, gdzie wykazała się niebywałą odwagą. Głównie dlatego, że nie posiadając żadnej broni pancernej, tylko pancerfausty, zniszczyła kilkadziesiąt sowieckich czołgów. Ponieważ jednak w tych walkach poniosła ogromne straty, została włączona do dywizji Nordland. SS-mani z Charlemagne w kwietniu 1945 roku znaleźli się w Berlinie i bronili dzielnicy rządowej. Wielu z nich poległo w bezpośredniej obronie bunkra
Hitlera, usytuowanego pod samą kancelarią Rzeszy. Najdziwniejszą jednostką SS złożoną z cudzoziemców był wspomniany już brytyjski Wolny Korpus. Inicjatorem jego utworzenia był brytyjski sympatyk faszyzmu John Amery, który był synem Leo Amery'ego, ministra w rządzie Churchilla. W 1941 roku Amery znalazł się w Paryżu i zaproponował Niemcom stworzenie jednostki złożonej z Brytyjczyków i wysłanie jej na front wschodni. I Niemcy zgodzili się na utworzenie takiej jednostki, licząc na propagandowy zysk z takiej formacji. Sam Hitler był zresztą z tego powodu w niebo wzięty. Amery został więc przetransportowany do Berlina, gdzie redagował propagandowe anglojęzyczne programy w Radiu Berlin, w których zachęcał Brytyjczyków, aby wstępowali do tworzącego się korpusu brytyjskiego, który, jak podkreślał, będzie bronił Europy przed komunizmem. Tłumaczył też Brytyjczykom, że polityka premiera Churchilla prowadzi wprost do rozpadu Imperium Brytyjskiego i jest jedynie w interesie Żydów, Amerykanów i Sowietów. W niemieckich obozach jenieckich, w których przebywali Brytyjczycy, udało się Amery'emu pozyskać około 300 ochotników, ale ostatecznie tylko kilkudziesięciu z nich zasiliło brytyjski korpus. Jego dowódcą został Johannes Roggenfeld, oficer z dywizji SS Viking, który przed wojną mieszkał w Stanach Zjednoczonych, dobrze znał język angielski i całą anglosaską kulturę. W lutym 1944 roku brytyjski Wolny Korpus zasilił zdziesiątkowaną już dywizję Nordland i wszedł do walk frontowych na Pomorzu Zachodnim. W kwietniu 1945 roku znalazł się na przedpolach Berlina, ale wskutek przewagi nacierających Sowietów wycofał się do miasta. Wielu jego żołnierzy poległo, ale wielu walczyło do samego końca. Ci ostatni trafili potem do sowieckiej niewoli. Jeszcze ciekawsze były dalsze losy samego Amery'ego. Pod koniec 1944 roku udał się do północnych Włoch, gdzie zaangażował się w organizowanie nowego faszystowskiego państwa pod przywództwem Benito Mussoliniego. Gdy w kwietniu 1945 roku Mussolini został schwytany przez komunistycznych partyzantów i powieszony, Amery został przekazany brytyjskim władzom, które oskarżyły go o zdradę stanu. W czasie rozprawy sądowej, która miała miejsce w listopadzie 1945 roku, Amery przyznał się do 8 aktów zdrady, ale podkreślił, że jego działania nie były wymierzone w Wielką Brytanię, a jedynie w znienawidzonych przez niego Sowietów. Ostatecznie brytyjski sąd skazał go na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 19 grudnia 1945 roku, a egzekutorem kary śmierci był słynny brytyjski kat Albert Pierpont. Scena wykonania wyroku śmierci na Johnie Amery była również nietypowa. Jak nietypowe było całe jego życie. Gdy Amery wszedł na podest i stanął pod stryczkiem, spojrzał na Pierponta i zagadnął go słowami: „Dzień dobry, zawsze chciałem pana poznać, ale oczywiście nie w takich okolicznościach”. Ciało Amery'ego pogrzebano na terenie jednego z londyńskich więzień w bezimiennej mogile. Wśród cudzoziemskich jednostek SS były także takie jednostki, które złożone były z Ukraińców, jak na przykład 14. Dywizja Grenadierów SS, a nawet złożone z muzułmanów, jak na przykład Dywizja Handschar. O nich jednak opowiem Państwu w odrębnym filmie. W każdym razie walka cudzoziemców w szeregach jednostek Waffen-SS
To nie jest temat, który pojawia się zbyt często w krajach, w których znaleźli się ochotnicy do tych jednostek. Zakłócałoby to wkład tych państw w pokonanie hitlerowskiej III Rzeszy. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.